Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się rozwiązywaniem zadań z ruchu jednostajnie zmiennego, czyli ruchu jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego. I zaczynamy wcale nie od zadań prostych, ale raczej od zadań tych najtrudniejszych, jeżeli chodzi o tą formę matematyczną, tam gdzie moja pomoc jest najbardziej potrzebna. No i zacznijmy od razu od zadania pierwszego. Tu treść podam. Oblicz przyspieszenie samochodu poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym, który w czasie 4 sekund przebył drogą 208 metrów i prędkość końcowa stanowiła 8/5 prędkości początkowej. No to z treści przede wszystkim trzeba rozpoznać, co to jest za ruch. No to jest akurat podany, więc jest to ruch jednostajnie przyspieszony. No i w takim razie przypominamy sobie wyprowadzone wzory opisujące ruch jednostajnie przyspieszony, więc przypominam z ostatnich zajęć. Mamy dwa zestawy wzorów, jeden dla ruchu jednostajnie przyspieszonego, tu mamy oba wzory, a drugi dla ruchu jednostajnie opóźnionego. I taka para wzorów pozwala rozwiązać wszystkie zadania, jakie mogą być z ruchu jednostajnie przyspieszonego, a taka para wzorów z ruchu jednostajnie opóźnionego. No to w takim razie, skoro wiemy, że jest to ruch jednostajnie przyspieszony, no to piszemy te dwa wzory, ponieważ dlaczego akurat te dwa, bo widać, że może dane trzeba wypisać najpierw. Droga 208 metrów, czas 4 sekundy. No jeszcze wiemy, że prędkość końcowa stanowi 8/5 prędkości początkowej i to w formie takiego prostego równania też dopisujemy. No i obserwując jeden wzór i drugi wzór, z żadnego z tych dwóch wzorów nie da się obliczyć żadnej niewiadomej. Także potrzebne, bo mamy tu w sumie w tych dwóch wzorach znaczy 3 niewiadome, bo nie znamy przyspieszenia, nie znamy wartości prędkości końcowej i prędkości początkowej, czyli mamy 3 niewiadome, no to potrzebujemy 3 równań. No to te dwa podstawowe, no i jeszcze to trzecie równanie, to jest ten związek między prędkością końcową i początkową. Czyli mamy 3 równania, 3 niewiadome, więc tu właściwie już fizyka się kończy i cała reszta to jest czysta matematyka, czyli rozwiązywanie układu równań. No ale właśnie, jeżeli można układ równań w dowolnej kolejności metodą podstawiania rozwiązywać, ale czasami wybranie właściwej kolejności powoduje, że zadanie matematyczne się upraszcza, a wybranie złej kolejności powoduje, że strasznie komplikujemy i znaczy powodujemy, że częściej pojawiają się błędy. Więc ja tu zaproponuję swoją kolejność działań. No i po prostu albo to zastosujecie, albo będziecie szukali swojej drogi, najczęściej dość krętej. No to w takim razie mamy te 3 równania i teraz jaki mam plan rozwiązania? Planuję zrobić w ten sposób. I za każdym razem w takim zadaniu, gdzie jest podana związek między prędkością początkową i końcową w formie takiego ułamka, to zawsze będę robił w ten sposób. Najpierw pozbędę się jednej niewiadomej, czy prędkości końcowej, wstawię to do pierwszego wzoru. Z tego pierwszego wzoru obliczę prędkość początkową. Wzorem oczywiście wyrażę przez pozostałe niewiadome. I tą prędkość początkową obliczoną z tego wzoru, czy wyrażoną z tego wzoru, wstawię w to miejsce. W tym miejscu muszę uzyskać wtedy równanie z jedną niewiadomą. Bo tu się pozbędę prędkości końcowej, z tego wzoru pozbędę się prędkości początkowej i wstawię to miejsce, więc tu będzie ta ostatnia niewiadoma, czyli przyspieszenie. Będzie to równanie z jedną niewiadomą. No i dalej tylko kwestia techniki. No to patrzymy. W miejsce VK wstawiłem 8/5 VP. No 8/5 VP minus VP. No VP to jest inaczej 5/5 VP. No to będzie w sumie zostają 3/5 VP. Łączę początek z końcem. Wymnażam przez delta t obie strony
i muszę samo VP obliczyć, więc można tu jednym działaniem, można pomnożyć przez odwrócony taki ułamek przez 5/3 albo przez 5 pomnożyć, a potem podzielić przez 3. Ale jak pomnożymy przez 5/3, to tu się skróci ten ułamek, a tu będzie 5/3 przy a delta t, czyli otrzymujemy, że VP to będzie 5a delta t kwadrat przez 3, no lepiej w formie ułamka to zapisać, będzie prościej przekształcać. I teraz, tak jak mówiłem, to VP wstawiamy w to miejsce. No to jak tu wstawię VP, to będzie coś takiego, o przepraszam, no już tu się rozpędziłem. Uwaga. No tu nie ma oczywiście tego kwadratu, bo tam później będzie. Uwaga, tu nie ma tego kwadratu. Znaczy, bo to z rozpędu przepisywałem z innej kartki i tu ten kwadrat się pojawia. I teraz właśnie jak to VP wstawiam teraz w to miejsce, to oprócz tego 5a delta t przez 3 jeszcze będziemy mnożyli to przez delta t, czyli wtedy się tu pojawi za chwileczkę kwadrat w tym miejscu, tak? Czyli 5a delta t przez 3 i jeszcze razy delta t to pojawi się wtedy tu z kwadratem. No i plus ten drugi wyraz, a delta t kwadrat przez 2. I w tym miejscu ja przez lata szukałem tu wspólnego mianownika, czym wspólnym mianownikiem byłoby 6, ale dość często uczniowie unikali. I tak oczywiście można zrobić. Czy jakby tu był wspólny mianownik 6, no to tu musiał być 10, a tu musiało być 3 w liczniku, ale zauważyłem, że uczniowie unikają tych mianowników i chyba rok temu uległem jednak, znaczy uznałem, że jest to dość dobry sposób. Pozbycie się mianowników przez mnożenie przez największą liczbę, która jest podzielna jednocześnie przez najmniejszą liczbę, która jest jednocześnie podzielna przez 3 i przez 2. No to przez szóstkę najlepiej pomnożyć, wtedy znika nam jeden i drugi mianownik. Więc 6 będzie, obie strony mnożymy, więc będzie 6s i teraz jak tu przez 6 pomnożymy, to 6 przez 3 to jest 2, 2 razy 5 10, 6 przez 2 to jest 3, tu mamy 3, a delta t kwadrat. No i teraz mamy 10 takich wyrażeń plus 3 takie wyrażenia, to zostaje 13 takich wyrażeń. I z tego mamy obliczyć akurat w tym momencie. I dopiero w tym momencie patrzymy, co jest niewiadomą. Właściwie niezależnie, czy ja zapytam o czas, o przyspieszenie, czy o drogę, to dopiero w tym momencie, wykonujemy dokładnie w tej samej kolejności te same działania, dopiero w tym momencie patrzymy, co jest niewiadomą i przekształcamy. Więc tu szukamy przyspieszenia. O, tu przyspieszenia szukamy, bo podana jest droga i czas jest podany. No w takim razie przekształcamy ten wzór, żeby tu było a samo zostało, czy dzielimy przez 13 i dzielimy przez delta t kwadrat, czy dzielimy przez 13a delta t kwadrat, czy po prostu przechodzi to 13a delta t kwadrat tu pod to 6s, tak? No i dalej te dane są tak dobrane, że to w pamięci się praktycznie oblicza, więc miejsce s stawiamy 208 metrów, miejsce delta t 4 sekundy, do kwadratu podnosimy. Jak pomnożycie 13 razy 16, wyjdzie Wam właśnie to 208, skraca się, zostanie 6 metrów na sekundę do kwadratu, no bo tu jest, no tak, tu sekunda do kwadratu, to jest metr, czy jednostka jest oczywista, jednostka przyspieszenia. I co jest tu ważne, że w tych zadaniach, gdzie będzie podana związek między prędkością początkową i końcową w formie tego ułamka, to proszę na początku nie skupiać się na tej niewiadomej. Znaczy, proszę starać się pozbywać niewiadomych w tej kolejności, w której ja tu powiedziałem, czyli VK wstawiamy do wzoru na przyspieszenie, z tego obliczamy VP wstawiamy do wzoru na S, tam likwidujemy te mianowniki albo wspólny mianownik, który robimy tych dwóch wyrażeń, i dopiero z tego wzoru obliczamy tą niewiadomą, jakakolwiek by nie była. No i drugie zadanie podobnego typu mamy. Drugie. Tu już treści nie będzie, bo jest tego podobnego typu zadanie, więc przyspieszenie jest podane, droga jest podana i na tej drodze prędkość końcowa stanowi 3/7 prędkości początkowej. No to właściwie mógłbym nie podawać nawet, co to jest za ruch, bo wynika z tego wzoru i właśnie później nie będę podawał, jaki jest ruch, tylko ten ułamek, znaczy w tej formie zapiszę dane. No bo patrzymy, która z prędkości jest większa.
Może, jak ktoś by nie odczytał, no, prędkość końcowa stanowi tylko 3/7 prędkości początkowej, więc prędkość końcowa jest mniejsza od początkowej. Ale jak ktoś miałby problem z odczytaniem z tego wzoru, to może sobie wybrać jakąś konkretną liczbę, na przykład najlepiej taką, żeby ta 7 się skróciła, czy VP równa się 7 metrów na sekundę, no to 7 z 7 się skróci i wyjdzie, że VK równa się 3, no to VK jest mniejsze od VP, więc to samo wychodzi. No i schemat jest ten sam. Rozpoznajemy rodzaj ruchu, więc z tego wzoru wynika, że jest ruch jednostajnie opóźniony. Piszemy te dwa wzory opisujące ruch jednostajnie opóźniony. No, są podobne do tych, tylko różni się tu, odwrotna jest różnica, bo od większej i mniejszą odejmujemy i tu zamiast plusa jest tu minus przed tym drugim wyrazem. Tak? Więc piszemy te dwa wzory. Dlaczego te dwa wzory? Ponieważ z żadnego, ani z pierwszego nie da się obliczyć niczego, ani z drugiego. Bo tu mamy w sumie trzy niewiadome, czyli VP, VK i jeszcze delta T. Czyli z dwóch równań tego się nie da obliczyć. Potrzebujemy trzecie równanie, to jest właśnie ten związek między prędkością końcową i początkową. I schemat postępowania jest dokładnie taki sam. Nie patrzymy na niewiadomą, tylko pozbywamy się zbędnych niewiadomych, czyli VK się pozbędziemy, później VP i na końcu uzyskamy wzór, gdzie będzie jedyną niewiadomą delta T. Więc i kolejność taka sama. VK wstawiamy w miejsce do równania pierwszego, z tego równania obliczamy wzorem VP, wstawiamy VP do wzoru na drogę i dopiero tu mamy już jedną niewiadomą, tą naszą właściwą i dopiero z tego wzoru to obliczamy. Czyli schemat ten sam, różnica tylko ułamku, no to sprawdzamy. VK wstawiamy w to miejsce, czyli to jest 3/7 VP, więc VP to jest 7/7 VP, więc to zostaną nam 4/7 VP przez delta. Łączę początek z końcem, żeby potem przekształcić. I z tego VP mam uliczone, to mnożę przez delta T obie strony i mnożę przez obie strony przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 7/4. I zapisuję to w formie zaraz 7/4 a delta T, piszę 7 a delta T przez 4, łatwiej się później przekształca, jeżeli mamy ułamek zwykły. No i teraz to VP zgodnie z planem wstawiamy w to miejsce, tak jak wcześniej. Wstawiliśmy delta T razy delta T da nam delta T kwadrat, więc to już zapisałem. No i pozbywamy się obu mianowników, mnożąc przez 4, albo wspólny mianownik to byłby 4, to też można tak, więc mnożymy przez 4 obie strony, więc obie strony jest 4, S przez 4 jest pomnożone, tu czwórka się skróci z czwórką 7, a delta T kwadrat zostanie, a tu czwórka się skróci z dwójką, to jeszcze tu dwójka zostaje jeszcze, tak? 7 wyrażeń minus 2 takie wyrażenia, to mamy 5 takich wyrażeń. I akurat dopiero teraz patrzymy, co jest szukane. Szukane jest czas. Czas, no to trzeba przekształcić tak, żeby czas został sam. No to dzielimy przez 5a obie strony. Zamieniamy lewą stronę z prawą również i bierzemy pierwiastek. I dane są dobrane też tak, że w pamięci się oblicza. S to jest nasze, patrzymy, S jest 100 metrów, a jest 5 metrów na sekundę do kwadratu, więc S 100 metrów, a 5 metrów na sekundę do kwadratu, 5 razy 5 to jest 25, skraca się 100 przez 25 to jest 4, 4 razy 4 16, pierwiastek z 16 to jest 4. I mamy drugie zadanie. I na tej pracy pisemnej, którą zapowiadałem, będą te dwa pierwsze zadania będą. Jedno będzie dla ruchu przyspieszonego, jedno dla opóźnionego w każdym rzędzie. I jeszcze będzie jedno zadanie, jedno z tych dwóch, które za chwileczkę zrobimy. Więc to zostawmy sobie. Zadanie trzecie. Oblicz przyspieszenie ciała, które na drodze 7 metrów zwiększyło swoją prędkość z 6 metrów na sekundę do 8 metrów na sekundę. Znaczy to zadanie i to następne to jest zadanie, w którym występuje najtrudniejszy matematycznie układ równań,
w zadaniach z ruchu jednostajnie zmiennego. Więc to bardzo często te zadania takie w części rozszerzonej, to jeżeli dotyczą ruchu jednostajnie zmiennego, to najczęściej, bardzo często właśnie występuje układ równy właśnie ten, więc 3/4 tego zadania uczymy się na pamięć ze zrozumień. Znaczy oczywiście staram się zrozumieć, ale też, ponieważ to jest bardzo prawdopodobne, że się pojawi gdzieś tam na zadaniach na przykład maturalnych, no to lepiej już być przygotowanym do tego i długo się nie zastanawiać nad tym, tak? Czyli rozumieć, ale potem też pamiętać schemat postępowania, żeby nad tym się długo nie rozwodzić, dużo punktów można zrobić wtedy. No i zaczynamy. Więc oblicz przyspieszenie ciała, które na drodze 7 metrów zwiększyło swoją prędkość z 6 metrów na sekundę do 8 metrów na sekundę. No to piszemy dane z treści. Droga 7 metrów, prędkość początkowa 6 metrów na sekundę, prędkość końcowa 8 metrów na sekundę. Rozpoznajemy z treści zadania rodzaj ruchu, no, zwiększyło swoją prędkość, więc ruch jednostajnie przyspieszony. No, znamy te dwa wzory opisujące ruch jednostajnie przyspieszony. Możemy zobaczyć, że w żadnym z tych dwóch wzorów nie ma jednej niewiadomej, więc z jednego wzoru nie da się niczego obliczyć, więc potrzebujemy dwa wzory, ponieważ mamy wtedy dwie niewiadome. To i teraz jakie to są niewiadome? Delta t i a. Czyli mamy w pierwszym wzorze mamy delta t a szukamy i to nie znamy, i delta t nie znamy, dwie niewiadome. W drugim wzorze nie znamy zarówno a i delta t, czyli mamy te same dwie niewiadome w pierwszym i drugim równaniu, ale jak dwa równania, dwie niewiadome, no to już zwykle da się to rozwiązać. No to w takim razie mamy już układ równań, widzimy, że są dwa równania, dwie niewiadome, no to dalej tylko technika rozwiązywania, tak? No to teraz właśnie ja podam sposób, szczególnie tam w drugiej części zadania, jak to można zrobić bez wielkich komplikacji, znaczy żeby bardziej tak przejrzyście, bo można zrobić inną metodę, powiem jaką, przez wymnażanie wszystkiego. Jest bardzo dużo wyrazów, można się pomylić łatwo, ale też oczywiście można każdą metodę zastosować, jeżeli ona jest skuteczna. No to więc zaczynamy. Mamy układ równań. Naszą główną niewiadomą jest przyspieszenie, to musimy pozbyć się tej drugiej niewiadomej, żeby uzyskać równanie z jedną niewiadomą, tą naszą. No to tą drugą jest delta t. No to z jednego z równań wyrażamy wzorem to delta t. No oczywiście prościej jest tego pierwszego, więc z pierwszego przekształcamy to pierwsze, żeby obliczyć delta t, i trzeba to delta t wstawić zarówno w to miejsce, jak i w to miejsce. I tu niestety jest tu w pierwszej potędze, a tu w drugiej potędze. No to wstawiamy pierwsze, do wzoru na drogę wstawiamy w miejsce delta t, ten ułamek, w miejsce tu delta t, ten ułamek, ale już od razu podniesiemy licznik do kwadratu przez mianownik do kwadratu, tak, żeby nie przedłużać tu. Zapisujemy ten pierwszy ułamek, pierwsze to działanie w formie jednego zwykłego ułamku, łatwiej się wtedy przekształca, bo VP to jest VP przez 1, czy do licznika przenosimy. Tu skracamy kwadrat z a, no i dzielimy ułamek ten przez 2, czy razy 1, druga, dwójka dochodzi do mianownika przy a. Czy mamy vk minus vp do kwadratu przez 2a. Podobne są mianowniki, więc wspólny mianownik to będzie 2a, więc jak tu dwójka, to dwójka się pojawia w liczniku, tak? I właśnie, i w tym miejscu, jak ktoś nie znałby tego mojego sposobu, to że nie tylko mój jest, to dość często stosowany, można po prostu wszystko wymnożyć, podnieść do kwadratu, no ale tu mielibyśmy 2 wyrażenia, a tu 3 wyrażenia, czy razem 5 wyrażeń tam liczy. I można się pomylić tam ze znakami, ktoś może nie pamiętać wzorów skróconego mnożenia, więc ja proponuję inaczej. Te dwa wyrazy mają coś wspólnego. Ten nawias 1vk minus vp. Więc wyłączymy to, co jest wspólne. Więc wyłączamy z licznika vk minus vp, no to z tego pierwszego wyrazu zostanie 2vp, tu jest mamy, a z drugiego, no vk minus vp do kwadratu to jest vk minus vp, a jeszcze raz vk minus vp, no to jeden taki nawias wyłączyliśmy, został ten drugi nawias został. Już tu, jak to jest plus, przed tym jest plus i tu jest plus, więc można by tego nawiasu nie pisać, ale specjalnie napiszę, bo w tym ruchu jednostajnie opóźnionym ten nawias będzie tu konieczny, żeby wszyscy o tym wiedzieli. No i teraz tu widzimy, że w tym przypadku ten nawias nie jest konieczny, więc 2vp minus vp to da nam vp, no i zostaje jeszcze vk, czyli
VK minus VP zostało, z tego nawiasu zostanie VK plus VP. Widzimy, jest różnica razy suma tych samych wyrażeń, więc ze wzoru skróconego mnożenia to będzie pierwszy wyraz do kwadratu minus drugi do kwadratu, czyli a minus b razy a plus b to jest a kwadrat minus b kwadrat, czy to w tym przypadku VK kwadrat minus VP kwadrat przez 2 cały czas. Łączymy początek z końcem i dopiero z tego wzoru obliczamy jakąś niewiadomą. Ja tu akurat obliczam a, ale wy na tym sprawdzianie, znaczy takim pracy śródlekcyjnej jutrzejszej będziecie po prostu obliczycie z tego wzoru inną literkę. Do tego momentu będzie to wyprowadzenie trzeba się nauczyć i dopiero z tego wzoru liczycie, no to co mogę zapytać o VK, VP, A i S. No raczej pewnie o VK lub VP, tak realnie patrząc. No więc chcemy przyspieszenie obliczyć, więc mnożymy przez A przechodzi obok S, dzielimy przez S przechodzi obok dwójki. Mamy już wszystkie dane, VK, VP i S, wstawiamy, podnosimy do kwadratu. No i liczby są tak proste, że w pamięci obliczamy. I to dość często właśnie ten układ równo się pojawia w zadaniach tych trudniejszych, więc musimy być na to przygotowani. Jak często się pojawia, to lepiej rozumieć i pamiętać jednocześnie. No i ostatnie zadanie podobnego typu, tylko w ruchu jednostajnie opóźnionego. I teraz, tu już nie piszę treści zadania, czy znamy prędkość początkową i końcową. Widzimy, że ta prędkość się zmniejszyła, czy ruch jednostajnie opóźniony będzie i że na drodze S równa się 8 metrów. Tak? Ciało poruszało się ruchem jednostajnie opóźnionym i na drodze 8 metrów zmniejszyło swoją prędkość z 10 metrów na sekundę do 6 metrów na sekundę. No to rozpoznajemy rodzaj ruchu, piszemy te dwa wzory opisujące ruch jednostajnie opóźniony, oba wzory. Dlaczego oba? No bo mamy tu dwie niewiadome. Naszą niewiadomą jest delta t i a. W drugim wzorze też mamy delta t i a niewiadome, czyli dwie niewiadome. Potrzebujemy co najmniej dwóch równań, no 2 zwykle wystarczą. No i ale sposób jest dokładnie taki sam. Z prostszego wzoru, czy z pierwszego, wyrażamy czas poprzez tą naszą właściwą niewiadomą, czy delta t to będzie VP minus VK przez A. Wstawiamy ten czas do wzoru na drogę w 2 miejsca. Wstawiliśmy tak jak wcześniej. Skróciliśmy to kwadrat z A i dzielić przez 2, czyli razy 1 druga, to dwójka dojdzie obok tego A w mianowniku. Wyłączamy to, co jest wspólne, czyli ten jeden nawias VP minus VK. Wyłączamy, znaczy ja tu zapisaliśmy, przepraszam, najpierw wspólny mianownik oczywiście, wspólny mianownik tych dwóch wyrażeń, czyli 2a tu będzie, więc dwójka w liczniku dochodzi. Już jest jeden mianownik. Wyłączamy przed nawias, ten jeden nawias VP minus VK, więc z pierwszego wyrażenia zostanie 2VP, a z drugiego ten drugi nawias, bo będzie to VP minus VK razy VP minus VK, to znaczy do kwadratu, tak? I ten nawias tu już teraz konieczny, teraz minus przed nawiasem, więc opuszczamy ten nawias, będzie minus VP plus VK, opuściliśmy ten nawias, 2VP minus VP to będzie VP i znowu mamy różnicę razy suma tych samych wyrażeń, czyli a minus b razy a plus b to jest a kwadrat minus b kwadrat, czy w tym przypadku VP kwadrat minus VK kwadrat. Łączymy początek z końcem tu i do tego momentu będziecie tak samo rozwiązywali, a tu mogę zapytać tu pytam teraz o przyspieszenie, ale mogę zapytać o VP, VK i S. No pewnie o VP lub VK bardziej to jest prawdopodobne. Więc mnożymy przez a przechodzi obok S i dzielimy obie strony przez S przechodzi znaczy tu koło dwójki, tak? I wstawiamy wartości liczbowe, dość proste. Są tu liczby, wychodzą nam i wychodzi 4 metry na sekundę do kwadratu. No to tyle. Także te dwa pierwsze zadania będą, jedno dla ruchu przyspieszonego, jedno dla opóźnionego i któryś z tych dwóch ostatnich zadań z inną literką, pewnie z VP lub z VK do obliczenia, tak? Na jutrzejszej pracy. No to dziękuję za to. Muszę do komputera przekazać i potem do YouTube jeszcze, tak? I przekazać Wam w dzienniku elektronicznym informacje, link do tego. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.